Siema, tu Wahacz. Zapraszam na test największego podwyższonego Jaguara, czyli modelu F-Pace. Samochód ten dostałem w konfiguracji dla osób nie liczących się za bardzo z pieniędzmi, ponieważ za około $500 000 przekłada się to na obecność pod maską 3-litrowej, benzynowej, rzędowej szóstki generującej 400 koni mechanicznych, a także na bogate wyposażenie z pakietem stylistycznym Air Dynamic Black. Startujemy! F-Pace jest już mocno dojrzałym modelem w ofercie Jaguara, ponieważ na rynku debiutował w 2016 roku, ale w roku 2020 przeszedł lifting, który przystosował go do współczesnych standardów ze sprawą chociażby dodania hybrydy plug-in czy nowych multimediów w kabinie. Przy jego okazji zmodyfikowane zostało również nadwozie, przy czym zmiany nie były jakieś ogromne i testowany model dostał powiedzmy standardowy pakiet w postaci nowego wzoru lamp, czy lekko przeprojektowanych zderzaków, czy atrapy chłodnicy. F-Pace swoją drogą więcej moim zdaniem nie potrzebował, bo z dosyć delikatnymi w ujęciu ogólnym liniami, ale z obecnością też wyrazistych detali wciąż daje radę, przy czym uważam, że obecna filozofia stylistyczna Jaguara lepiej sprawdza się jednak przy niższych modelach, które wymagają mniej napompowania. Wraz z obecnym w testówce silnikiem benzynowym o oznaczeniu P400 w standardzie dostaje się pakiet stylistyczny Air Dynamic Black podostrzający i zgodnie z nazwą przyciemniający niektóre elementy nadwozia, a także 21-calowe felgi aluminiowe. W testówce zostały one powiększone o jeszcze 1 cal, co kosztowało 11 140 zł, a z kolei srebrny lakier wymaga dopłaty w wysokości 5030 zł. We wnętrzu z kolei zainwestowano 14 660 zł w rozszerzony pakiet skórzany, w ramach którego dostaje się skórę nie tylko na fotelach, ale i na desce rozdzielczej i drzwiach. W kabinie czuje się elegancję adekwatną do tak drogiego auta, a jej design moim zdaniem wcale się nie zestarzał z dosyć prostymi kształtami, ale też cieszącymi oko detalami. Zwłaszcza to wszystko dobrze wygląda z czerwonym wykończeniem. W F-Pace sporo dostrajać do swoich potrzeb można też jeśli chodzi o układy napędowe i do dyspozycji dostaje się zarówno zwyklejsze silniki jak 2-litrowy diesel o mocy 200 koni mechanicznych, jest także benzyna o tej pojemności czy hybryda plug-in, ale o osobach, dla których w takim aucie musi siedzieć coś konkretniejszego pod maską też nie zapomniano, bo wciąż można w testowanym Jaguarze liczyć na 3-litrową benzynę P400 obecną w egzemplarzu, który dostałem, która tak dokładnie ma 394 konie albo też diesla, a na szczycie cennika jest SVR z 5-litrową V8. Wybór układu napędowego w największym stopniu różnicuje cenę F-Pace'a i można ją w ten sposób praktycznie podwoić, przy czym też silnik determinuje w pewien sposób poziom wyposażenia i zamawiając odmianę P400 można liczyć na np. elektryczne fotele z pamięcią i skórzanym wykończeniem, adaptacyjne zawieszenie czy tryb półautonomicznej jazdy, a dodając do tego to, co dostaje się ogólnie w standardzie, to znaczy dwustrefową klimatyzację automatyczną, dostęp bezkluczykowy czy asystentów parkowania, to kupując powiedzmy gołe P400 jedynie brakowałoby mi na pokładzie kamer 360 stopni oraz matrycowych LEDów. Jak na segment premium przystało, wciąż cenę samochodu można powiększyć o dodatki, po prostu zwiększające przyjemność z użytkowania i z lepszym audio czy wspominanymi już felgami czy skórą egzemplarz testowy kosztował około 500 000 zł. Z kolei chcąc wydać na F-Pace'a kwotę bliższą początkowi cennika, czyli około 350 000 zł, zdecydować się można na odmianę SE z dieslem 204 konie i na przykładzie takiego auta powiem, ile ten model kosztowałby w leasingu operacyjnym, korzystając z oferty partnera Wahacz TV, czyli firmy Carlis Polska. Operując od teraz kwotami netto weźmy 20% wpłatę własną, czyli 53 294 zł, 4-letni okres leasingu i 30% wykupu końcowego, co daje 79 942 zł i wtedy miesięczna rata to 4223 zł. Link do omawianej oferty wrzuciłem w opisie filmu, a na carlispolska.pl dostępnych jest też wiele innych modeli. Testowana 394-konna benzyna jest propozycją dla osób poszukujących mocnego F-Pace'a, które jednak nie chcą czegoś aż tak ekstremalnego jak kosztująca minimum 600 000 zł odmiana SVR z V8 pod maską. Wciąż jednak w testówce liczyć można na solidne osiągi, chociażby takie przyspieszenie od 0 do setki. Oraz takie od 90 do 140 km na godzinę.
Pomimo dużej masy samochodu wynoszącej 2028 kg, osiągi zapewniane przez 3-litrową benzynę są w FPS-ie, tak jak wspominałem, solidne, nawet bardziej niż solidne, ale nie są one jednocześnie zbyt ostentacyjne. Jak się odpali tryb dynamiczny, co można zrobić przy pomocy ciekawego i wysuwającego się pokrętła, to działanie układu napędowego się wyostrza, też mocniej wciskając gaz na normalu wyzwolić można brutalną reakcję, ale podróżując tak po prostu w zwykłym tempie, samochód nie wyrywa wcale jakoś bardzo do przodu. Nie postrzegam tego zdecydowanie jako wadę, ponieważ gwarantuje to wciąż wystarczającą dynamikę, dzięki której można bezpiecznie wyprzedzać czy wykonywać inne manewry, a nie trzeba się wtedy aż tak pilnować podczas przyspieszania, aby ten proces nie był szarpany. O płynność, zwiększanie prędkości dba też elastyczność silnika, ponieważ producenci mogą w nieskończoność dodawać moc do 2-litrowych 4-cylindrówek, je dopracowywać, ale poczucie siły już od najniższych obrotów i łatwość w przyspieszaniu taki bardziej oldschoolowy 3-litrowiec po prostu zapewnia lepszą. Też wypada on pozytywniej w obszarze kultury pracy i takiej dosyć trudnej do opisania, ale powiedzmy dostojności podczas wkręcania się na obroty, którą trudno jest podrobić. Rzędowa szóstka na ogół pracowała w sposób bardzo neutralny i nawet nie pogniewałbym się za pewne uwydatnienie jej dźwięku, ale chociażby podczas przyspieszania zapewniała odpowiednie wrażenie akustyczne, więc nie ma ogólnie na co narzekać. Skrzynia biegów w FPS-ie gwarantuje dobrą płynność i szybkość, dzięki czemu podczas jazdy, czy to spokojniejszej, czy też przy ostrzejszym wciskaniu gazu nie czułem jak pracuje i do auta tego typu, czyli takiego, które może być bardzo szybkie, ale wcale nie musi, taka przekładnia pasuje bardzo dobrze. Kiepsko automat współpracuje jedynie z systemem start-stop i funkcją automatycznego zaciągania ręcznego po zatrzymaniu, ponieważ jadąc na przykład w korkach, po wciśnięciu gazu ruszanie odbywało się ze zbyt dużą zwłoką i też nie zawsze płynnie. Na szczęście przy samym systemie start-stop było już pod tym kątem ok. Duże nadwozie i duży silnik musi przekładać się na większy apetyt na paliwo, ale przy tej cenie auta i tak nie ma to większego znaczenia dla jego nabywców, dlatego tylko dla formalności wspomnę, że w Warszawie samochód spalał mi jakieś 12-14 litrów na setkę, na zwykłych drogach poza miastem były to okolice 8-9 litrów, na ekspresówkach 10 litrów, a jadąc z prędkościami autostradowymi około 11,5 litra. Przez zbiornik paliwa mieszczący 82 litry wciąż można jednak liczyć na rozsądny zasięg, jakieś 600-700 km w warunkach mieszanych i te rezultaty mogą być lekko poprawiane poprzez obecność miękkiego układu hybrydowego wspomagającego spalinowca. Kierownica w FPS-ie wygląda moim zdaniem naprawdę ładnie. Mamy też tutaj wysokiej jakości skórę. Z kolei pod kątem wykończenia minus postawiłbym za fortepianową czerń na elementach dotykalnych, ponieważ to w długim terminie niekoniecznie musi się skończyć dobrze dla estetyki tych sekcji. Pod kątem sterowania z prawej strony mamy w przystępny sposób podane przyciski do obsługi tempomatu. Z lewej strony mamy odbiór-odrzucanie połączeń, przycisk programowalny, można sobie dłuższe przyciśnięcie jego zaprogramować, na przykład na wyciszenie dźwięku, krótsze na coś innego, jest sporo różnych opcji do wyboru, jest też powiedzmy krzyżak do obsługi multimediów, zmiany piosenek, zmiany głośności. Po wciśnięciu tej rolki odpala się komputer i co pokażę za chwilę, ta rolka do jego obsługi już taka optymalna nie jest. Taka moja opinia wynika ze sposobu zaprojektowania komputera wyświetlanego na częściowo elektronicznych zegarach z ekranem przekątnej 7 cali, ponieważ nie ma tutaj przycisku wstecz, a wejście do nadrzędnych kategorii odbywa się poprzez przesuwanie listy do góry, aż w końcu odpali się menu lewo-prawo, co po pierwsze nie jest specjalnie naturalne, ponieważ nieraz robiąc to po prostu szukałem bardziej tutaj jakiegoś przycisku, odpalałem obsługę głosową zamiast korzystać z rolki, a po drugie można się w łatwiejszy sposób pomylić, przewijając ją, niż gdyby to był jakiś zwykły krzyżak i po prostu wyjść z tego menu zupełnie. To dałoby się moim zdaniem lepiej rozwiązać, jeśli chodzi o zakres informacyjny. No to jest on całkiem niezły, można sobie wyświetlać informacje z systemu audio, też z nawigacji wraz z mapą. Mamy komputer podróżny, A i B, niezależnie resetowany, więc jest ok. Nie podoba mi się tylko tutaj to, że ten komputer tak ociężale chodzi. Każda pozycja się wczytuje tak po nie jakiejś dużej chwili, ale jednak w tych pieniądzach oczekiwałbym, że będzie to działało idealnie płynnie, a niestety nie działa. Zastrzeżeń nie mam za to do szybkości działania systemu inforozrywki z wyświetlaczem 11,4 cala o bardzo dobrej jakości. System ten oparty został o widgety na ekranach domowych, których kolejnością można sterować. Żałuję, że widget nawigacji nie zawiera mapy, żeby ją odpalić, trzeba wchodzić pełnoekranowo, no ale dzięki tym przyciskom tutaj nie jest to wielki problem. Ustawienia są bardzo logicznie zaprojektowane, ponieważ mamy te najważniejsze rzeczy w osobnych kategoriach, a gdy się chce wejść głębiej, no to można sobie tutaj sporo rzeczy dostroić związanych z działaniem samochodu. To menu robi bardzo dobry użytek z rozdzielczości ekranu, ponieważ wiele
ustawień, ma swoje klarowne opisy, więc nie trzeba główkować, co do czego służy. Też mamy menu nadrzędne, wyświetlane, więc można łatwo po tym wszystkim nawigować. Jest też integracja ze smartfonami poprzez Android Auto i Apple CarPlay, więc ogólnie dla mnie ten system jest bardzo udany, słabych stron w nim nie widzę. Jestem też zwolennikiem pozostawienia panelu klimatyzacji, nie ukrywania go gdzieś w menu. Przyciski na środku są dotykowe, ale dają odpowiednią reakcję zwrotną, takie lekkie wibracje, więc nie stanowią problemu w obsłudze. Z kolei pokrętła to już fizyczne konstrukcje w 100% i też pomysłowo zaprojektowane, ponieważ wciągnąc pokrętło do siebie można modyfikować siłę nawiewu, wciskając je można sobie grzać fotele, a jeśli nic się nie zrobi, to po prostu modyfikuje się temperatura. Maska w F-Pace'ie jest długa, ale jest za to dobrze widoczna z perspektywy kierowcy, nie opada jakoś specjalnie, nie mamy też tutaj zbyt pochylonej szyby, więc jeśli ktoś weźmie pod uwagę jej rozmiary, a powinien wziąć, biorąc też pod uwagę zakup tego samochodu, no to kształt przednich części nadwozia nie będzie utrudniał wjeżdżania gdzieś nim. Widoczność na boki jest dobra, z tyłu poprzekątnej mamy masywny słupek, nawet pomimo obecności dodatkowej szybki. Tylna szyba z kolei jest naprawdę wysoko poprowadzona, niezbyt duża, pochylona, kończy się mniej więcej wraz z nadwoziem. Kamera cofania w testowanym Jaguarze się zatem przydaje i oferuje ona bardzo dobrą jakość pod kątem zarówno szczegółowości obrazu, jak i płynności i dynamiki tonalnej. Nie podoba mi się w niej szerokokątność, ponieważ elementy po bokach, jak się bierze na przykład gdzieś miejsce parkingowe, są zbyt rozciągnięte, co przekłamuje trochę perspektywę. Nie jestem też fanem tego, że przy takiej ogromnej powierzchni tego ekranu taki duży pas marnuje się na po prostu czarną przestrzeń. Kamera posiada też widok ultraszerokokątny, który jednak nieszczególnie pomaga w ocenieniu odległości od obiektów w otoczeniu. Czujniki parkowania są bardzo tutaj szczegółowe, co mi się podoba, dzięki czemu można dokładnie, żeby nic nie uderzyć, szacować, gdzie znajdują się przeszkody. Podczas manewrowania F-Pace'em widoczność do tyłu nie jest największym problemem, a bardziej jest nim jego szerokość, bo ta wynosi 207 cm bez lusterek, zatem pasy gdzieś na przykład w mieście zaczynają robić się węższe niż w takim normalnym samochodzie. Długość auta to bardziej standardowe 474 cm, no ale ogólnie czuje się na drodze wymiary testowanego Jaguara, podobnie jak jego pewną ociężałość w prowadzeniu, ale nie jest ona obecna w takim stopniu, aby przeszkadzała i postrzegam po prostu to jako cechę F-Pace'a i kupując takie auto trzeba się po prostu z tym liczyć. Układ kierowniczy samochodu jest jednak jak na dużego SUV-a całkiem bezpośredni i przekłada się to na pozytywne wrażenia z jazdy. Jeszcze lepiej oceniam za to pracę zawieszenia i nie wiem, czy jest to zasługa obecności na pokładzie testówki jego adaptacyjnej wersji, ale aż byłem zdziwiony, przyznam, jak skutecznie ten samochód wybierał jakieś mniejsze nierówności, jak na tak ogromne koła, w które został wyposażony, a na większych też nie było jakiegoś bardzo sztywnego zachowania, tylko pewne ich wygładzenie. Wciąż F-Pace nie jest najbardziej kanapowym autem tego typu, ale jeśli ktoś nie chce właśnie takiej charakterystyki, a wciąż chce poczuć komfort na bardzo wysokim poziomie, to testówka nie rozczaruje, tym bardziej, że oferuje też naprawdę wygodne fotele. Na lepszej jakości nawierzchni, na przykład na drogach szybkiego ruchu, ujawnia się pierwszorzędna izolacja kabiny od prędkości i zarówno pod kątem akustycznym ma to miejsce, jak i po prostu takiego ogólnego odczucia, co nie ukrywam w dużym SUV jest pożądane, zwłaszcza za takie pieniądze. Przednie światła w testowanym Jaguarze są w pełni wykonane w technologii LED i mają ciekawy, smukły kształt. Sekcje do jazdy dziennej zintegrowane zostały z dynamicznymi kierunkowskazami. W kierunkach w bocznych lusterkach też zamontowano diody. Z tyłu również nie ma odstępstw od LEDów oraz zachowana została filozofia związana ze smukłością świateł i dynamicznością kierunkowskazów, co sprawia, że oświetlenie zewnętrzne F-Pace'a wygląda moim zdaniem naprawdę dobrze i pod kątem zarówno projektu, jak i zastosowanych technologii nie mam do niego żadnych zastrzeżeń. Za 10 810 zł do F-Pace'a zamówić można adaptacyjne matrycowe światła LED, dzięki którym wygaszana jest część wiązki światła tak, aby nie oślepiać innych kierowców, a także maksymalizować doświetlanie reszty przestrzeni. LEDy mają sporo stref, które widać jak pracują podczas jazdy i skutecznie tworzą świetlne tunele, chociaż przez to, że nie zapalają się tak bardzo ostro, na przykład po minięciu innego pojazdu, to całość nie wypada aż tak spektakularnie. W każdym razie do tego aspektu nie mogę się przyczepić, podobnie jak do zachowania na jakichś długich prostych, na których pojawiał się inny samochód, bo wtedy oprogramowanie dostatecznie wcześnie reagowało i nie musiałem go specjalnie kontrolować, zatem kupując tak drogiego F-Pace'a, warto moim zdaniem dopłacić do matrycowych LEDów, jeśli ktoś więcej jeździ poza miastem.
Pilot obsługujący system dostępu bezkluczykowego w F-Pace ma rozsądne wymiary oraz masę, nie ma też jakichś ostrych krawędzi, dzięki czemu nie przeszkadza w kieszeni. Jeśli chodzi o projekt, no to jest on moim zdaniem trochę zbyt siermiężny, jak na samochód tak drogi i też jakby nie patrzeć stylowe wykonanie jest znowu rozsądne, to znaczy czarny plastik, dekoracyjne srebrne wstawki, no ale nie ma się tutaj czym zachwycać. Tak jak wspominałem, w egzemplarzu testowym skóry nie brakuje, znaleźć ją może na potrzebiu, niestety nie na całości, ponieważ tutaj mamy twardy plastik, jego za bardzo nie widać podczas jazdy, ale fakt zostaje, że wypada bardzo biednie w takim otoczeniu właśnie skórzanym też na drzwiach. Tutaj mamy aluminium, bogato wyglądają z fajnymi detalami. Obudowy głośników firmy Meridian, mamy też miękkie podłokietniki wykończone skórą, dolne partie drzwi też są miękkie i obszyte, też obszycie jest tutaj oraz na boczkach tunelu środkowego. Jego wierzchnia część jest matowa, więc łatwo można utrzymać w dobrej kondycji ten element. Tutaj trochę z fortepianowej czerni, ale nie ma jej tak dużo, żeby przeszkadzała. Wszelkie detale działają bardzo dobrze, tak satysfakcjonująco. Mamy też wzorowe spasowanie. Zatem ogólnie jakość wykonania w F-Pace stoi na naprawdę rewelacyjnym poziomie, ponieważ na każdym kroku czuje się tutaj dopracowanie i też zainwestowane pieniądze. Wrażenia estetyczne poprawiają jeszcze słupki oraz podszybie, które zostały wykończone zamszem. Z tyłu, gdy ustawiam przedni fotel pod siebie i siadam za sobą, to na nogi mam taki spory i bezpieczny zapas wolnej przestrzeni. Panoramiczny dach w F-Pace jest długi i kończy się mniej więcej w miejscu, gdzie akurat moja głowa się znajduje przy naturalnym ułożeniu ciała i gdy się konkretnie wyprostuję, to jedynie lekko stykam się z podsufitką, bez takiego właśnie prostowania. Już tego kontaktu nie ma, więc nie ma też dramatu. Tunel środkowy w testowanym modelu jest wysoki i też szeroki, więc osobie podróżującej centralnie może przeszkadzać. Tylna kanapa prezentuje się tak, wyposażona została w rozkładany podłokietnik oraz, co ciekawe, elektryczną regulację kąta pochylenia oparć. Bagażnik F-Pace'a ma 625 litrów pojemności, niezbyt wysoki jak na auto tego typu próg załadunkowy, duży otwór, może się on również pochwalić regularnymi kształtami. Po obu stronach w kufrze mamy haczyki na jakieś torby, z lewej strony ekskluzywnie znajduje się niewielka kieszeń w nadkolu, z kolei z prawej strony ekskluzywność dotyczy gniazda 12V. Pod podłogą w egzemplarzu testowym znalazł się zestaw naprawczy oraz jeszcze dodatkowa przestrzeń. Po złożeniu oparć w drugim rzędzie zmaksymalizować można zdolności ładunkowe samochodu do 1428 litrów, uzyskuje się wtedy praktycznie płaską podłogę. Podsumowując, Jaguar F-Pace nie jest już może najnowszą konstrukcją, ale osobiście gdybym nie wiedział, to spokojnie uznałbym, że jest to świeży model zarówno pod kątem wyglądu, jak również zastosowanych technologii. Dodatkowo w prezentowanym egzemplarzu mamy do czynienia z naprawdę wysokim poziomem dopracowania, który uzasadnia też wysoką cenę i bardzo rzadko, na przykład w szybkości komputera na zegarach, pojawiają się jakiekolwiek zgrzyty, ale i tak nie wpływają one na ogólną ocenę. Dodatkowo testowany Jaguar wciąż oferuje odpowiednio dużo większych niż 2 litry jednostek napędowych, co należy w dzisiejszych czasach szczególnie docenić. Zatem jeśli ktoś może taką masę pieniędzy przeznaczyć na samochód i chce mieć coś mniej oklepanego niż na przykład modele niemieckie, to narzekać na bohatera tego filmu nie powinien. I to wszystko, co przygotowałem o F-Pace'ie. Dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że jego test się podobał. Jeśli tak było, zachęcam do dania temu filmowi łapki w górę. Będzie mi z tego powodu bardzo miło. Zainteresowanym przypominam o Carlis Polska i ich ofercie, a jeśli ktoś nie ma, zapraszam również do subskrypcji kanału, ponieważ kolejne materiały na Wahacz TV pojawią się już wkrótce. Na razie!